Nowy rok szkolny? Może i tak, ale kogo to obchodzi? Rocznica wybuchu II wojny światowej? Tak. I dlatego uczcijmy ją chwilą ciszy. Ale wrzesień to także miesiąc naprawdę dobrych premier gier na konsolę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i zaczynamy ten mój subiektywny przegląd świeżaków, w którym nie będzie wyczekiwanego przez wielu konsolowego wydania Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1 czy Ubisoftowej śmigałki The Crew Motorfest. Ba, nie będzie też dodatku do Cyberpunka. Zapraszam. We wrzesień wjeżdżamy na pełnej, bo już pierwszego na Xy i Playaki wyląduje tytuł, którego sierpniową premierę na Switchu i PC-cie jakimś cudem przegapiłem. Pełen werwy, graffiti, breakdance'u, tańca na głowie, jakby ktoś nie wiedział, i funkowej muzyki duchowy następca Jet Set Radio i jego sequelowo remake'u Jet Set Radio Future, czyli Bomb Rush Cyberfunk. Graficznie prezentuje on także ten sam styl co jego 23-letni przodek, ale z tego co widzę na trailerze, to dodano i zmieniono kilka elementów, np. sposób malowania po ścianach, czy to, że jedna z postaci śmiga na BMX-ie. Niby małe rzeczy, jedna mechaniczna, a druga czysto kosmetyczna, ale dzięki temu mam wrażenie, że będzie to po prostu Jet Set Radio na resorach i właśnie na to liczę. W wersji na PS5 wezmę ten tytuł na pewno. Szóstego września symultanicznie na PC-ty, PlayStation 5, nowe Xboxy i Switcha, a także podobno do końca miesiąca na Xboxy One i PlayStation 4 ma się pojawić platformer inspirowany grą Cuphead, czyli Enchanted Portals. Już na pierwszy rzut oka widać, że właśnie z wymagających zręcznościowo przygód filiżankowych bohaterów czerpie ta produkcja, tak stylistycznie jak i gameplayowo. Mam jednak nadzieję, że perypetie dwójki magików Bobiego i Penny okażą się dla mnie bardziej angażujące, bo mimo tego, że Cuphead ma w zasadzie wszystko, czego bym oczekiwał od tego typu produkcji, z przepiękną grafiką na czele, to jakoś nie zapałałem do niego miłością. Także 6 września pojawi się jednak tytuł, który premierę Enchanted Portals oraz w zasadzie wszystkich innych w tym dniu wypuszczonych gier schowa w swoim ogromnym RPGowo-survivalowym cieniu w kształcie statku kosmicznego. Na nowych Xboxach i na PC oficjalnie pojawi się długo przez wielu wyczekiwany Starfield, czyli kosmiczna przygoda od twórców takich hitów jak Fallout 3 czy Skyrim. Oficjalnie, bo ci, którzy nabyli grę w przedsprzedaży, będą mogli zagrać wcześniej. No, co tu dużo mówić. Ogromny projekt, w którym będziemy eksplorować kosmos, latać statkiem i badać powierzchnię planet w poszukiwaniu rzadkich artefaktów. Czyli trochę takie No Man's Sky, tylko w wydaniu AAA, podobno będący trochę jak połączenie dwóch już wcześniej wspomnianych projektów Bethesdy. No,
Ja się jakoś nie jaram bardzo, ale chętnie sprawdzę, o co tyle szumu, bo kosmiczną eksplorację nawet lubię. I przenieśmy się teraz do 12 września, kiedy to na PC, Playakach, Xboxach i Switchu zawita kolejny stylistycznie nostalgiczny projekt, tym razem w postaci pierwszoosobowego rogala, który garściami czerpie z telewizyjnych kreskówek lat 80., w większości z He-Mana, czyli Myth Force. Jak to w rogalach zwykle bywa. Biegamy po kolejnych poziomach, ubijamy miniony i w końcu bossa, a po drodze znajdujemy skarby, zbierając doświadczenie, dzięki czemu nasza postać podnosi swoje umiejętności. A jak zginiemy, to od nowa, ale zachowując część odkrytych featuresów czy zdolności. Ma być także możliwość grania w kooperacji do 4 graczy, a każda z postaci rodem z klasycznych fantasy ma swoje własne zestawy umiejętności i unikalne style walki. Przyznam szczerze, że widok z pierwszej osoby trochę mnie z tego typu produkcji odrzuca, ale rogalowa mechanika, a przede wszystkim oprawa audiowizualna działają na plus tego tytułu i myślę, że sięgnę po niego, jeżeli nie od razu, to przy pierwszej obniżce cen. Feeling the heat. Nostalgii ciąg dalszy, bo oto 14 września na PC-ty, PlayStation 4, 5 oraz Switcha pojawi się Inspector Gadget Mad Time Party. I jak sam tytuł sugeruje, będzie to towarzyska, wręcz imprezowa gra, gdzie w 16 mini konkurencjach inspirowanych światem tego ciapowatego detektywa będzie mogło zmierzyć się do 4 graczy. Ale ma też być tryb solo, w którym to będziemy mogli wykonywać zadania i wyzwania, by pomóc inspektorowi uratować Metro City przed doktorem Klaufem. Co ciekawe, gra ma mieć polskie napisy, ale póki co o polskim dubbingu nic nie wiadomo. Może to być bardzo ciekawa alternatywa dla tych, którzy nie posiadają konsoli Nintendo i możliwości zagrania w tytuły z serii Super Mario Party. Albo też dla tych, którym takich produkcji jest mało i chętnie na Switchu sprawdzą nową instancję w tym nadal dość niszowym gatunku. Po teaserze niestety nie dowiadujemy się zbyt wiele o tej produkcji, ale jest to jedyny oficjalny materiał wideo, na jaki udało mi się trafić i zdecyduję, czy warto go dodać do mojej kolekcji, jak już pojawią się pierwsze recenzje. 18 września na konsole Sony, Microsoftu i Nintendo trafi w końcu cyfrowa adaptacja gry planszowej łączącej w sobie elementy taktycznego RPG i dungeon crawlingu, która od 2 lat jest już dostępna na PC-tach. Gloomhaven. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam nic więcej o tym tytule, oprócz tego, że jej planszowy pierwowzór zbiera przez lata wyśmienite recenzje i znajduje się w czołówce najlepszych gier ever. Bardzo chciałem spróbować zagrać w wersję stołową, ale wielkość i cena dość skutecznie zniechęciły mnie do zakupu. Tym bardziej cieszy mnie wiadomość, że będę miał możliwość sprawdzenia tego tytułu na konsoli. Your hired blade's abilities and equipment. Plan your strategy and team synergies. Advance ill-prepared and don't expect to come back in one piece.
Entering the halls of the dungeon, every choice you make has life or death consequences. Observe your opponents. Think of your tactical options as a squad, and spot some weaknesses to exploit. However, no battle plan survives contact with the enemy. You will be outnumbered, but not outplayed. Adapt your tactics, take advantage of your environment, and if you play your cards right, you'll live to see another day. Chwila oddechu i 26 września na PC i Switcha pojawi się bardzo otulający, nie wierzę, że to powiedziałem, pojawi się bardzo ładna i przyjemnie zapowiadająca się gra Minecos Night Market. Wersja na konsole Sony i Xboxy też się pojawi, ale równo miesiąc później. Wcielając się w tytułową bohaterkę Mineko, będziemy uczestniczyć w minigrach, jak na przykład wyścigi na kotach, wyrabiać rzeczy, które będzie można sprzedać podczas nocnego marketu, ale przede wszystkim będziemy starali się odkryć tajemnicę wyspy i legendy o kocim bogu Abe, starając się przy okazji, by nikczemne korpoludziki nie położyły swoich obmierzłych paluchów na jego mocy. Minecos Night Market przypomina mi stylistyką inny tytuł, Carto, i to właśnie to skojarzenie przyciąga mnie do tej produkcji, bo Carto bardzo mi się podobało. Mam także wrażenie, że Switch będzie najbardziej odpowiednią platformą do odpalenia nocnego ryneczku w któryś z pięknych jesiennych dni. Kolejny nostalgiczny rzut, tym razem od polskiego studia Vixa Games z Gdańska. 27 września jako DLC do podstawowej wersji na PC, która jest dostępna od zeszłego roku, a także po raz pierwszy na konsole PlayStation, Xboxy i Switcha jako edycja zawierająca podstawkę gry i ten świeżutki dodatek, trafi rogalikowy Bullet Hell, w którym aby móc strzelać, musisz stać w miejscu. Z możliwością grania w koopie do 4 graczy. The Crackpad Show Happy Tree Friends Edition. W dziwnym teleturnieju, w którym bardziej chodzi o zdobywanie sławy niż przeżycie, będziemy unikać kul, grając jako różnej maści kreskówkowe zwierzaki. I jak sam tytuł sugeruje, w tej edycji znajdą się także bohaterowie makabrycznej bajki z końca lat 90. W trailerze w akcji możemy zobaczyć m.in. Natiego czy Petunię, ale początek sugeruje też, że będzie mój ulubiony łoś Lumpy. Aż nabrałem ochoty, by obejrzeć wszystkie odcinki ponownie. Dwudziestego 8 września na Switcha trafi port klasycznego, kultowego wręcz w niektórych kręgach RPGa Gothic. Jako że jest to port, to gra została po prostu przeniesiona na konsolę Nintendo ze swoim oryginalnym 22-letnim wyglądem. No, może z lekko podciągniętą rozdzielczością i sterowaniem dostosowanym do Joy-Conów. I ma mieć też polski dubbing i napisy, więc jest to świetna okazja, by zapoznać się z tym tytułem, jeśli nie graliście w niego 2 dekady temu, a dla długoletnich fanów jest to pozycja wręcz obowiązkowa. Taki jeden pan Andrzej z internetów to przerwie pewnie granie w Baldur's Gate 3 i sobie do niej nawet Switcha dokupi, co by mógł ponownie poszwędzać się po kopalniach, siedząc pod kocem na kanapie. Where the mages think they can just detonate the barrier as soon as they've scraped enough ore together. And then there's the sect loonies in the east. Their camp is in the middle of the swamp, and they're praying to their idol to set them free. You'll work your way up.
But no matter how far you'll get, the barrier will finally stop you. Dzień później, 29 września na PC i wszystkie konsole trafi nowy puzzle platformer od pana, który był głównym projektantem gameplayu w grach Limbo i Inside. Cocoon albo Kokon. Tym razem wybierzemy się do swoistego multiversu. Każdy świat zamknięty jest w kuli, którą główny bohater, czyli gracz, może przenieść na swoich plecach do innego świata, by przy jej pomocy rozwiązywać kolejne zagadki. Brzmi to bardzo ciekawie i trochę skomplikowanie, bo czuję, że czeka nas sporo biegania i przeskakiwania pomiędzy kilkoma kulami w późniejszych etapach, ale jestem też zaintrygowany i bardzo chętnie podejmę się tego wyzwania, gdy tylko gra trafi na jakąś dobrą obniżkę. I na koniec plotka, która, mam nadzieję, potwierdzi się w ciągu kilku najbliższych dni, ale póki co nie ma niestety żadnych informacji. Podobno 29 września na PC i PlayStation 5 miałby pojawić się remake jednej z moich ulubionych gier, Silent Hill 2. Jednak oprócz podania takiej daty premiery przez jeden ze sklepów kilka miesięcy temu, nic nie wiadomo. Ale niedawno w Dead by Daylight ukazała się paczka ze skórkami dwóch postaci z tej odsłony serii. Przypadek? Tak sądzę, ale mówię, mam nadzieję, że tak się stanie, bo byłoby to perfekcyjne zamknięcie tego miesiąca. Could she really be here, waiting for me? Mary died of that damn disease 3 years ago. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wrzesień póki co. Jak mówiłem na początku, wielkich tytułów w tym moim zestawieniu nie ma zbyt wiele, bo w sumie tylko jeden, ale to nic. O tych dużych usłyszycie pewnie wszędzie, a te mniejsze często giną gdzieś pomiędzy rozdmuchanymi tytułami, co nie zawsze oznacza, że nie są warte uwagi. Mam nadzieję, że zobaczyliście tu jakieś gry, którymi jesteście zainteresowani, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie wspomnieć o tym w komentarzach pod tym filmem. Byłoby mi także niezmiernie miło, gdybyście dali kciuka w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. A ja już uciekam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. I zaczynamy ten mój subiektywny przegląd, w którym nie będzie wyczekiwanego, którego sierpniową Bomb Rush Cyberpunk. Bo mimo tego, że jak to wroga Playaki, X i Switcha na Switcha się weźmie pojawi. I legendy o kocim boku. Koci bok.